Dzień dobry, Aleksandrze. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z Tobą porozmawiać. Chciałam Cię zapytać, bo tak od dawna chodzi gdzieś za mną ten temat. Życzenia. Jak to z nimi jest, kiedy już mamy pomysły, co robić w życiu, czy nawet wizję na kolejne etapy, kolejne kroki, a gdzieś przed nami jest może jakiś mniejszy, może większy cel. Jak zacząć sobie to układać? A co Cię dokładnie interesuje w tych życzeniach? Same życzenia, czy w ogóle realizacja siebie? Co dokładnie, jaki cel takich realizacji życzeń? Czy spontaniczne, czy już jakieś masz plany na to? Wiesz co, ja to globalnie widzę w taki sposób, że chciałabym wykorzystać swoje potencjały i swoje talenty w maksymalnym stopniu, żeby pomóc innym ludziom i żeby przybliżyć im też to, co dla nich najlepsze. Tylko moje życzenia i te różne moje plany są po prostu bardzo odległe od siebie. To jest czasami coś małego, pomóc komuś w czymś, czasami coś, co by ode mnie wymagało nabycia dodatkowej wiedzy i te plany są w ogóle ze sobą niepowiązane, jeśli chodzi o chociażby dziedzinę. I zastanawiam się, jak to sobie zacząć porządkować. No zauważ, jeżeli my mówimy o realizacji w ogóle życzeń jako takich, to tu należy sięgnąć od razu, jakby skoczyć na głęboką wodę i od razu sięgnąć po prawa, wyższe prawa duchowe i zadać się takim prostym pytaniem, dlaczego te życzenia, te różne zachcianki, które ludzie realizują, one nie dochodzą do skutku albo czasami są tak rozbieżne, jak ty mówisz, albo odległe, zupełnie odległe, że człowiek, szczególnie młody człowiek, nie może osiągnąć ich nawet wyobraźnią swoją. Czyli z jednej strony niby chce, a z drugiej strony wie, że może to jeszcze nie czas, może nie ta pora do realizacji tych życzeń. Wszystko zaczyna się w naszej głębi, czyli w naszej duszy. Rzecz polega na tym, że my jako instrument ludzki, jako ciało fizyczne i duchowa konstrukcja, dusza, posiadamy wiele różnych wewnętrznych instrumentów, czyli wiele różnych jakby struktur, które rządzą rzeczywistością wokół nas. Cała rzeczywistość, która Ciebie otacza, to nie jest to, co na dzisiaj możliwe Ty sobie wyobrażasz. Dlatego, że w momencie, kiedy my widzimy świat, my traktujemy, że świat jest taki, jaki jest rzucany nam przez oczy. A w tym momencie wszystko jest zupełnie odwrotnie. Świat Ty widzisz taki, jaki jest ułożony w Twoim wnętrzu. Czyli Ty tak naprawdę spostrzegasz wyłącznie te rzeczy, które już w Tobie istnieją, do których przyzwyczajony jest umysł, do których przyzwyczajone jest Twoje wnętrze i które już zarejestrowałaś jako takie. Nieważne, którą drogą, czy jawną, czy medialną. Jeżeli Ty go zarejestrowałaś i odczułaś wewnątrz siebie, zaczyna to wychodzić z Twoich oczu na zewnątrz. I podobnie jest nasze życzenia, czyli aspekt wewnętrznych pragnień, on również wylewa się z nas na zewnątrz. I od tu my stajemy przed takim małym dylematem. A co wylewa się? Skąd się wylewa? Co za rodzaj siły? Przecież nasza świadomość podpowiada nam jak, że my powinniśmy widzieć to, co jest przed nami. A nauka, duchowa nauka, ona mówi odwrotnie. My widzimy to, co z nas promieniuje, czyli z naszych oczu rejestrujemy to wszystko. Na pewno nie jeden raz zauważyłaś, że czasami ty spostrzegasz pewne rzeczy w określony sposób, a twoje koleżanki mogą widzieć zupełnie coś innego. Na przykład tam brzydkie, ładne, wysokie, niskie. To są wszystko systemy tak zwane porównawcze. Można je dopasowywać, ale tak czy inaczej odbiór zawsze jest indywidualny. Dlatego, że to wypływa z wewnętrznych naszych stereotypów, z tego wszystkiego, co było ułożone od samego dzieciństwa i na jaką pracę był zaprogramowany umysł. Żeby
poziom życzenia jakikolwiek u nas został uruchomiony, nam jest potrzebne wyższe dotknięcie, czyli tak zwane duchowe tchnienie, albo tak jak my nazywamy natchnienie. Natchnienie, ono nie przychodzi samo z siebie, ono wypływa z naszej duchowej konstrukcji, z naszej duszy, czyli albo dusza daje jakiś wewnętrzny blask, bądź ten blask objawia się przez twoje oczy, znowuż taки nieświadomie i robi na ciebie wrażenie. Zastanów się, ile rzeczy, na przykład za ostatni rok, zrobiło na tobie wrażenie. Ja nie mówię tylko o duchowych, i o materialnych rzeczy takich dnia codziennego. No bardzo dużo. A wiesz w ogóle, co to jest wrażenie? No ja bym to określiła jako taki rezonans czegoś, co się wydarzyło ze mną, no bo jeżeli coś na mnie zrobiło wrażenie, no to w jakiś sposób musiało zaistnieć też we mnie, no bo przecież codziennie mam kontakt z wieloma osobami, czy widzę wiele rzeczy, no i nie wszystko robi na mnie to wrażenie. I popatrz, wrażenie od słowa razić, nie? Co u nas razi? Słońce, światło razi, prawda? I w ludzkim języku też powstało słowo wrażenie, czyli rażenie światłem. De facto to jest odwyższy blask duszy, kiedy ona dotyka rzeczy po raz pierwszy i jak dobrze powiedziałeś, zaczynają oni z tobą rezonować. Ty czujesz jakby bliskość tego, gdzie zaczyna się uruchamiać właśnie to, o co ty pytałaś, czyli twoje wewnętrzne życzenie. W momencie, kiedy życzenie odreagowuje na wrażenie, ono jeszcze nie jest dojrzałe, jego jeszcze nie można zrealizować. Wydaje się, że na przykład wow, to chcę, czy tamto chcę, ale to jeszcze wszystko jest surowe, czyli ono nieukształcone. Żeby ono ukształciło się, taki rodzaj wrażenia, on musi w tobie w momentu zaistnienia pobyć tam 1, 2, 3 dni i ty zaczynasz odczuwać stosunek swój do określonego rodzaju wrażenia. Innymi słowy można powiedzieć w ten sposób, że każdy element wrażenia to jest impuls duszy na naszą świadomość, na nasz umysł do powstania właśnie tego, co ty nazywasz życzeniem, albo do powstania siły, w naukach kabalistycznych nazywa się to awiyut, czyli do powstania tego awijutu, obudzenia w tobie określonego pragnienia. Dlatego, że my możemy otrzymać radość, błogość, zadowolenia tylko i wyłącznie na miarę naszego pragnienia. A pragnienie, ono jako tako nie wynika same, ono właśnie wynika z poziomu wrażenia, kiedy coś wraziło cię i wyróżniłeś. Ty wyróżniłeś, że na przykład to podoba ci się, albo to jest miłe twojemu sercu. I taki rodzaj wyróżnienia, on powoduje to, że w tobie buduje się nowa osnowa, nowa struktura do realizacji tych samych życzeń. Rozumiesz? Rozumiem. A powiedz mi, czy jeśli te moje cele dotyczą co najmniej pomocy drugiej osobie, albo i wielu osobom, czy sprawienia komuś przyjemności, szczęścia, przynajmniej tak mi się wydaje, to czy to od razu znaczy, że jestem zdolna, żeby te wszystkie życzenia spełnić? Czy część z nich może być w pewnym sensie fałszywa? To znaczy, coś może zrobić na mnie wrażenie, ale to wcale nie jest we mnie, żeby tego dokonać. Popatrz, jeżeli twoja świadomość odreagowała na jakąkolwiek rzecz, i ty odczuwasz ten rodzaj wrażenia, to znaczy, że z tym świeceniem, które przychodzi od tego obiektu, przychodzi i odczucie życzenia, i jego napełnienia. Ty nie reagujesz na rzeczy, których w tobie nie ma i które tobie niepotrzebne. Ty reagujesz tylko na te rzeczy, które tobie na dany moment są niezbędne dla budowy twojej duchowej osnowy, czyli dla budowy twojej świadomości, dla budowy twojego procesu myślenia. I jeżeli reakcja zaszła, to już nie ma może. Może tak, a może nie. To jest na 100% tak. Tylko że jedne wrażenia powstają dlatego, żeby obudzić w tobie te życzenia, tylko jakiekolwiek, albo siłę życzeń.
A drugie wrażenia powstają, żeby mogłeś wybudować na nim gotowe pragnienie, gotowy kli albo gotowy pojemnik, który będzie dawać ci zadowolenie, ogólny poziom zadowolenia. I ty mówisz, jeżeli chodzi o pomoc innym, to jest jakby z jednej strony to jest szlachetny, bardzo wysoki czyn, ale tu trzeba zwrócić uwagę na jeden prosty faktor, że instynkt pomocy innym u nas leży w naszej osnowie bezpośrednio, czyli w naszej osobowości. U nas wszystko, co my robimy w życiu swoim, my robimy dla innych. Na przykład ty nawet idziesz do pracy, pracujesz, ty myślisz, że ty zarabiasz tam pieniądze dla siebie. Ale to nie tak jest. Żebyś ty zarobiła pieniądze, to ktoś musi skorzystać z twojej pracy. I właśnie ten rodzaj, że ktoś korzysta z twojej pracy, to i jest to, że ty pracujesz dla innych. Ale mózg przekłamuje. On ustawia to wszystko w inną stronę, że tobie się wydaje, że ty pracujesz na siebie. I tu jest, w tym spojrzeniu jest już pierwszy błąd, pierwszy wirus, który stoi. Wirus, dosłownie, tak jak komputerowy wirus, tak samo w świadomości. Czyli na czym polega? Na tym, że my nieświadomie kierujemy uwagę ku sobie. Realnie czyniąc dla innych. Kto bym to nie był, czy to jest budowlany, muzyk, czy artysta. On nie występuje dla siebie, ale występuje dla innych. Niemniej jednak jego mózg określa, że on to czyni dla siebie. Dlaczego ja mówię, że to jest wirus albo problem? Z tego prostego powodu, że taki tryb myślenia ogranicza człowieka w jego działaniach, czyli mózg blokuje na wejściu. I praktycznie rzecz biorąc, u ciebie wychodzi tak, że jest jakby rozerwany łańcuszek. Z jednej strony ty myślisz o innym, żeby cokolwiek uczynić, a z drugiej strony ty myślisz o tym, że to da ci zadowolenie. Ten poziom rozerwania, można powiedzieć, jest pierwszą blokadą, która stoi na drodze realizacji. Czyli to powinno być tak, że w takim dojrzałym życzeniu ja myślę już tylko o innych? Niezupełnie. Ty zawsze będziesz myśleć początkowo o sobie. Rozumiesz? Czyli twoje ciało, twój organizm, twój mózg to jest osnowa. Na tym wszystko się opiera. Tu jest reinkarnowana dusza. Tu realizują się wszystkie aspekty. Dusza realizuje swoje cele za pomocą tej formy. Twoja świadomość, która na tym etapie jeszcze przybyła pod wpływem ego. A ego co to jest? Ego to jest poczucie samoświadomości, swojej odrębności. Ja jestem oddzielny i to jest poziom ego. I poziom swojej świadomości, samoświadomości i poziom jakby wewnętrznego oddzielenia, on zawsze początkowo będzie stawiać na siebie. Ale kiedy za tym idzie kolejny krok, kiedy zaczynasz przerzucać uwagę na innych, w tym momencie następuje przechylenie, czyli ruch światła, ruch energii w drugą stronę. I de facto nie chodzi o to, czy tam pomagać, czy nie pomagać. Nie chodzi o to, czy te życzenie jest dojrzałe, czy niedojrzałe. Jeżeli my wszystkie te aspekty odrzucimy w stronę i pozostawimy tylko jedną część ważną, czyli ciebie, twoją osobowość i twój system doskonałości, u nas wszystkie rzeczy zaczynają nabierać zupełnie innej barwy. Czyli wyrażenie twoich życzeń, wyrażenie twoich wizji, oczekiwań będą szli na to, żeby udoskonalić tą formę i dać jej możliwość nie tylko rozwijać się, jak ogólnie mówią, a nabierać tych swoich potencjalnych boskich cnot. To jest tak naprawdę jeden z głównych celów reinkarnacji duszy. No właśnie, Aleksandrze, pamiętam, że ty w jednym z podcastów wspomniałeś o tym, że człowiek tak naprawdę tworzy tylko kli, a to Stwórca to kli napełnia. I ja to tak rozumiem, że właśnie jeżeli jakieś życzenie, jakiś mój plan wymaga niby czasu, ale tak naprawdę czasu na to, żeby nabyć jakieś zdolności, czy żeby zebrać ludzi do tego, czy może zdobyć jakieś finansowanie i zająć się takimi przyziemnymi aspektami, to jak to wygląda? To znaczy, czy
to napełnienie przy określonych życzeniach może iść dużo szybciej czy dużo łatwiej niż człowiekowi by się wydawało. I też po czym to poznać? No bo tak jak powiedziałam, na pewno nie tylko ja mam taką sytuację, że tych życzeń jest kilka, one mogą być od siebie całkiem odległe, nawet jeżeli powiedzmy jedną rzeczą się zajmuję w pracy, to też mogę mieć jakieś hobby, czy jakiś pomysł się u mnie gdzieś tam pokazał, żeby komuś pomóc w ogóle jeszcze z innej dziedziny. No i wiesz, właśnie w takim ludzkim podejściu, to wszystko, tak jak powiedziałam, wymaga czasu i wymaga jednak nabycia często różnych zdolności. I teraz, czy to jest tak, że Stwórca napełni wszystkie te życzenia, czy trzeba wybrać jedno i od niego zacząć, czy jak w ogóle do tego podejść? Zobacz. Każdy rodzaj działania, jakiekolwiek byś ty nie robiła, praca, starania, nieważne co ty robisz, wszystko jedno. Cokolwiek ty robisz w świecie fizycznym, to jest stworzenie formy, czyli kli. Tam nie ma światła i ono nie jest napełnione. Człowiek, który cokolwiek wykonuje, jakąkolwiek pracę, on ma tylko nadzieję, że jego życzenie się spełni. A dawaj popatrzymy, na czym opiera się jego nadzieja. Weźmiemy na przykład malarz, rysuje obraz piękny. On ma nadzieję, że ten obraz komuś się spodoba. Jeżeli on się spodoba, ten sam malarz odczuwa co? Poziom satysfakcji. I my nie mówimy o wynagrodzeniu. Wynagrodzenie będzie samo sobą, ale od wewnętrzny poziom satysfakcji. To jego motywuje do rysowania kolejnego obrazu i kolejnego i tak dalej. Czyli w pierwszej kolejności my widzimy, że każde działanie już w swoim założeniu pierwotnym ono powinno dążyć do odbiorcy. Czyli de facto my powinniśmy nie tworzyć życzenia, które będą nas napełniać, a my powinniśmy tworzyć życzenia, które będą napełniać innych. Ta produkcja, te działania, które ty wykonujesz, oni muszą mieć po prostu zapotrzebowanie w innych. Co to daje? To daje przede wszystkim odwrotny ruch myśli, kiedy ty wyrzucasz z siebie pojęcia nabyć, zdobyć i tak dalej, bo to wchodzi z automatu, to nawet nie ma o czym mówić, ale ty przerzucasz jakby myśl w kierunku innego, swoją. I właściwość twojej świadomości staje się bliska właściwości światła. Czyli to, co myślisz ty i kierunek ruchu światła, oni idą w parze. Światło wychodzące od Stwórcy, wychodzące od źródła, ono dąży tylko do emanacji. Człowiek, który postępuje w bliskoznaczny sposób, on też dąży do emanacji. I w tym momencie ich poglądy i ich jakby kierunki zaczynają realizować się i współgrać ze sobą. I w tym momencie ten rodzaj światła duchowego, on i zaczyna napełniać, czyli spełniać to, co my mówimy, albo wypełniać te życzenia, które przed tobą stoją. Ale jeżeli weźmiemy sytuację inną, na przykład ty określasz, ja chcę to. Nieważne, na przykład tam chcesz samochód sobie, prawda? I on jest w kierunku twoim. Tobie trzeba bardzo dużo robić czynności, żeby wybudować kli, które będzie wielkości albo wartości równej pracy innych ludzi, które włożyli w ten samochód. Ja nawet nie mówię pieniądze, pracy, bo to jest wszystko duchowe jakby aspekty. A więc widzisz, że tu trzeba po prostu mocno starać się, żeby te kli były wytworzone. Ale jest inna droga. Bo w tym momencie ty możesz potracić na przykład tam 10 czy 15 lat, żeby zebrać środki na kupno tego samochodu. No, myślę, że nie wpadniesz w pułapkę kredytu, bo to jest to samo, jeszcze gorzej. Ale jest inna droga. Kiedy ty zamotywujesz nabycie jakiejś rzeczy tak, żeby ona nie była bezpośrednio dla ciebie, a tylko przez ciebie przechodziła. No, to może być każdy inny jakby kierunek, który był. Prawda? Czyli weźmiemy, jeżeli
ty myślisz o nabyciu samochodu dla siebie, no ja już mówię takim prymitywnym bardzo przykładem, tu jest zator. Jeżeli ty myślisz, że dobre by było otworzyć salon samochodowy i sprzedawać samochody dla innych. A teraz pytanie, a jak myślisz, w takiej sytuacji ty byś miała samochód do jazdy? No na pewno bym miała. I to z jaką Proste. w ogóle łatwością. Widzisz, o co chodzi? My odwrócamy kierunek jakby ruchu i nagle my stajemy tym, kto daje, a Stwórca realizuje tylko w systemie emanacji światła. I jak widzisz, to powiedzenie, ono jest bardzo banalne, proste i prymitywne. Niemniej jednak ty zdajesz sobie sprawę, że to jest jak najbardziej możliwe. Ale jeżeli ty otworzysz salon samochodowy dlatego, żeby zarobić pieniądze, to od samego początku licz, że jesteś bankrutem. Dlatego, że tu wchodzi jeszcze czynnik ludzki. Każdy człowiek, i ty również, kiedy na przykład przychodzisz gdzieś do sklepu, ty od razu czujesz, czy sprzedawca chce ci coś wetknąć, żeby z ciebie zebrać pieniądze, czy on życzliwie chce ci pomóc jakby realizować twoje życzenie. To się czuje od razu, tu nie trzeba nawet niczego wymyśleć. I kiedy ty stawisz swój cel, by na czymś zarobić, zdobyć fortunę, ty już jesteś na liście przegranej. Ty możesz stracić całe życie zdobywając, to ty nic nie zdobędziesz. Dlaczego? Bo ruch twojej świadomości jest odwrotny. On zaczyna gdzie? Zanurza się w tobie, topi się w tobie. Teraz pytanie, a gdzie ma Stwórca zrealizować? Twoje ciałko jest małe, żeby tam wmieściło się dużo światła. I ono troszkę sił przychodzi, tyle, że możesz pracować. Pracujesz i masz nadzieję. I na zewnątrz cię karmią nadzieją, że coś będzie, jeszcze popracuj, jeszcze roczek, jeszcze 5, jeszcze 10. Później patrzysz, na jakimś etapie masz już 50. Wow. A gdzie to, co ja chciałem w młodości? Jego jak nie było, tak nie ma. Kierunek nie ten. Rozumiesz? Rozumiem. Ja ci powiem, Aleksandrze, że u mnie w życiu to się układało chyba odwrotnie od samego początku, bo ja w ogóle swoje zainteresowanie jakimkolwiek działaniem zaczęłam mieć jeszcze w szkole, jak pojawiły się gdzieś tam projekty społeczne. I to zawsze było gdzieś bardzo podobne do działalności gospodarczej, no bo trzeba było mieć pomysł, plan i właśnie przede wszystkim znaleźć tą grupę, dla której się chciało coś robić. No ale widziałam bardzo dużo takich zespołów, właśnie no już młodzieży, czy też później część ludzi to robi na studiach, gdzie pomysły są świetne, one naprawdę komuś pomagają, no tylko właśnie jest problem z tym, żeby jakkolwiek to na siebie zarabiało. No a wydawałoby się, że tutaj nie powinno być problemu, jeżeli priorytetem tych osób jest pomoc, no to że te środki, czy jakby to ich wynagrodzenie powinno się no prędzej czy później znaleźć. Ja ci powiem, że do dzisiaj borykam się sama z taką sytuacją, że mam kilka tak zwanych pomysłów na biznes i one nie wydają się z perspektywy właśnie takiej finansowej, jakby dochodowe. Natomiast zastanawiam się, czy właśnie, jeżeli tam główną motywacją jest pomoc określonej grupie osób, czy, no a to najczęściej są grupy takie, które właśnie nie mają czym zapłacić paradoksalnie, to czy warto byłoby te pomysły realizować po prostu ze względu na dobro tych ludzi, czy to może się tak obrócić, że ja, no nie mówię, że zarobię na tym fortunę, natomiast, że po prostu nie będę przymierać głodem. Popatrz, ty dotknęłaś bardzo istotnego pytania, dlatego że rzeczywiście z tym boryka się bardzo dużo ludzi, szczególnie młodych. Kiedy intencje jest bardzo wysokie, jeszcze ego nie obrosło, nie obciążyło człowieka i on stoi przed dylematem, czyli chciałby komuś pomóc, ale zaczyna się problem, no za co trzeba żyć, prawda? Żeby czegoś takiego nie wyniknęło, my powinniśmy rozumieć, że to, co my nazywamy pieniądze, środki materialne, one jest wielkości naszych życzeń i uwaga, miary zadowolenia naszych odbiorców. Czyli to, że ty chcesz coś czynić dla innych, to jest tylko połowa, 50% tego działania, które powinno wyniknąć. Drugie 50% pytanie, czy ten ktoś realnie będzie zadowolony z twoich działań, czy tylko będzie łagodnie akceptować, że ty coś robisz?
Czyli to ten priorytet zawsze powinien być na zadowoleniu tego, dla kogo działamy. I to Tak. tak jak mówisz, nie takim powierzchownym, tylko właściwie ogromnym, zmieniającym Tak. życie tych osób. Tak, dokładnie. Dlatego, że od tego, na ile ten człowiek będzie zadowolony, a co to jest zadowolenie? Radość, uczucie. To nie jest reakcja fizyczna. To jest ten rodzaj światła, który ty niesiesz ludziom. Albo niesiesz małe światełko, tak jak tam na studiach mówiłaś, kiedyś tam było, albo niesiesz większe światełko. Realnie rzecz biorąc, dla duszy nie ma znaczenia, co robić. Czy sprzątać ulice, czy sprzedawać samochody, czy handlować na giełdzie. Dla duszy jest wszystko jedno. To człowiek wybiera miarę swoich doświadczeń. I on decyduje, jeżeli ty chcesz mieć, bo ty jesteś, pamiętaj, priorytetem. Ty, nie kto inny, nie ludzie, nie inny. Ty jesteś w twoim świecie jak królowa. Po prostu to zapamiętaj. Jeżeli tego jeszcze nie uświadamiasz, to musisz zapieczętować. I przede wszystkim, a jak jest w królestwie? Jeżeli poziom królowy jest wysoki, to i ludzie obficie żyją. Jeżeli poziom królowy jest, powiedzmy, taki sobie, no i ludzie żebrają. W tym momencie odczucia błogości, które ty chcesz wywołać w sobie, ty musisz podobnie patrzeć do tych ludzi, którzy będą odczuwali to samo. Czyli jeżeli chcesz tylko na przeżycie, powiedzmy, tak jak mówisz, to wystarczy ci robić to, co robisz tam, których najbardziej biednych, które nie mają czym zapłacić. Czy oni będą zadowoleni? Odrobinkę tak, a nie za wiele. Dlatego, że ich życzenie, ich kelim małe. Rozumiesz? Dlatego i odczucie biedy, i jakby taki, no jak mówię, że człowiek taki ubogi jest, już nic nie ma. To wynika z życzeń, ich życzenia małe i oni nie potrafią nawet cieszyć się pełną parą, jakby pełną duszą. I dlatego, kiedy ty czujesz, że ty jesteś na ich poziomie działania i chcesz tam im pomagać, możesz pomagać, ale w tym momencie ty będziesz mniej więcej o jeden szczebel wyżej od nich. Czyli jeżeli oni nie mają nic, to ty będziesz miał odrobinkę więcej. Dlaczego? To nie kwestia pieniędzy, to kwestia odczucia obfitości, czyli ty przez siebie przypuszczasz boskie światło, duchowe światło. I w zależności od tego, ile ty światła tego przypuścisz przez siebie, tyle w tobie pozostaje. A jeżeli wewnętrzne, duchowe światło pozostaje, jak mówił, Bóg swoich dzieci nie porzuca. Czyli razem z tym idą wszystkie jakby aspekty niższe tego świata i tam dobrobyty i wszystko. To wszystko buduje nasz kelim, rozumiesz, czyli nasze życzenia. Na początkowym etapie to jest niezbędny proces. W kabalistycznych naukach, no, co prawda nazywa się wygnania, poziom wygnania, nie? Ale po co wygnania? Żeby nazbierać tych życzeń, żeby nazbierać tego awijutu. A później przekształcić to życzenia jeszcze do wyższych świateł, czyli świateł duchowych. My uczyliśmy tam, pamiętasz, jak człowiek się rozwija się w etapach. Nieżywy poziom, roślinny, zwierzęcy i później dochodzi do poziomu człowiek. To nie znaczy, że on podobny. To jest stan świadomości i jego aktywności. I w zależności od tego, jak wielkie życzenie ty objawiasz siebie, taka obfitość będzie przez ciebie przychodzić. Wystarczy tylko to wiedzieć, żeby nie popełniać błędów. No dobrze, a powiedz mi w takim razie, po czym poznać takich ludzi, którzy są na tyle szlachetni w tym, jak już żyją, że możemy im pomóc, no i wtedy możemy być o ten poziom wyżej od nich. No bo to, co mówisz, to no myślę, że ludziom tak ogólnie i mi w tej chwili też jest najłatwiej patrzeć, no właśnie po takim aspekcie, kto jest w stanie za to zapłacić? I to pytanie w biznesie bardzo często pada, że możemy zrobić wszystko tak naprawdę dla każdego, no ale kto za to zapłaci i ile? No Niestety. I teraz, jeżeli chcemy odejść od tego aspektu, to jak dobrze rozpoznać właśnie, dla kogo coś realizować? Tu jest zasadniczy błąd współczesnej cywilizacji. I ten błąd, no, ty może jeszcze nie doświadczyłeś jego, jeszcze może doświadczysz.
Bo słowo my możemy zrobić wszystko, zależy kto ile zapłaci. To wszystko jest kłamstwo. To jest obiecanka, która nigdy nie zostanie zrealizowana. Jeżeli człowiek tak mówi. Dlaczego? Po pierwsze, jego status. Czyli popatrz, dawaj popatrzymy, jak ciągnie się twoja świadomość. Jest na przykład 2 mieszkania. Jedno brudne, jakby zarzucone, a drugie piękne i wystrojone. Do którego wejdziesz? No oczywiście, że do wystrojonego. Dobra. A teraz z ludźmi. Ktoś nie ma pracy i mówi, ja jestem w stanie wszystko zrobić. Ale on nie jest w stanie nic zrobić. On tak mówi tylko, żeby przyciągnąć pieniądze. Ale ludzie do niego nie idą. Jak myślisz, z jakiego powodu? No bo pewnie wyczuwają od niego to, że tak naprawdę chce tylko przyciągnąć pieniądze. O to właśnie chodzi. Jego dom, duchowy dom, jest brudny. A człowiek nie jest głupią istotą. Każdy człowiek jeden drugiego wyczuwa. Wyczuwa, co jego wnętrzu siedzi. I jak tylko on czuje, że tam nic nie ma, że tam jest pusto, on obchodzi to i idzie dalej. Tak jak sama powiedziałaś, ty wybierzesz czyste i piękne mieszkania. Dlatego w tym momencie ciebie również inni wybierają. Każdy raz ty proponujesz im jakiś produkt i oni wybierają ciebie. Czyli patrzą, czy wnętrze twoje, twój wewnętrzny dom jest czysty, czy jest brudny. Jeżeli brudny, idą dalej. Jeżeli prymitywny, idą dalej. Dlaczego? Bo oni potrzebują większego nasłodzenia, większych poziomów. I ten wewnętrzny aspekt rozwoju, tak by rozkręcenia pewnych aspektów, on daje ci możliwość rozszerzenia wewnętrznej swojej perspektywy. Wyróżniać, dla kogo ty chcesz robić. Raz. Motywacja. Z jaką motywacją ty chcesz robić? Ty chcesz rzeczywiście, realnie uszczęśliwić tą osobę? Czy ty po prostu robisz pseudoreklamę, żeby ktoś ci za coś zapłacił, a później jak będzie, tak będzie? To jest pytanie. Nie no, ja zdecydowanie chcę uszczęśliwić się, że już w ogóle się za coś zabieram. No tylko z tego, co mówisz, to mi się rysuje w głowie taki obraz, że realnie no to możemy pomóc tylko tym osobom na swoim poziomie albo o poziom, czy nawet Wyżej. więcej poziomów niżej. Tak, tak. Dlatego, że 2 poziomy wyżej ty już nie sięgasz. Ale człowiek porusza się w swojej ewolucji poziomem wyżej. I w tym też jest dosyć głęboka tajemnica, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego nie można od razu wziąć i jakby zerwać fortuny. Dlatego, że nasza pojemność naszego kli, ona jest stopniowo otwierająca się. Na przykład, weźmiemy na przykład młodego człowieka, ma 25 lat, a już zarządza jakimiś firmami, biznesy i tak dalej. Czemu on taki jest? Co jemu się rozwinęło? Prosta rzecz. U niego, jego kelim rozwijały się z dzieciństwa. Na przykład od ojca czy od matki, od 3, od 4 lat. On już wiedział to, na przykład, czego ty dzisiaj jeszcze nie wiesz. I stopniowo pojemność jego kli do tych 20 iluś lat wzrosła. I on jest w stanie przyciągać więcej. On podnosi inne decyzje. Bo materialny świat, wszystkie te rzeczy materialne, pieniądze, materia, wszystko to jest tylko tworzenie kelim. Interakcja zawsze zachodzi między ludźmi. Popatrz, idziesz do sklepu, sprzedawczynia albo sprzedawca jest niegrzeczny, niemiły. Co robisz? Wychodzisz z sklepu, idziesz do innego. Jeżeli tak zrobi 100-200 osób, co będzie ze sklepem? Upadek. To jest same sedno. Rozumiesz? Dlaczego człowiek nie może zarobić? Bo to, co on emanuje z siebie, albo jest niepotrzebne dla ludzi, albo on emanuje to bezpośrednio do siebie, czyli w reklamie daje niby dla kogoś, a tak naprawdę myśli o sobie. Człowiek drugi podchodzi i ty możesz zauważyć, że tak jest nawet na przykład w internecie kupujesz jakieś rzeczy czasami. No oczywiście, że kupuję. Ale zauważyłaś, jak pracuje twój mózg. Jest kilka podobnych rzeczy
Ta sama cena, wszystko to samo. I dlaczego ty wybierasz akurat tą rzecz, a nie inną? No zwykle dlatego, że już wiem, że tej rzeczy potrzebuję. I konkretnie... Ale jeżeli jest na przykład 3-4 podobnych, No to wybiorę taką, która najbardziej mi się podoba, cokolwiek to znaczy. ale jeszcze raz mówię, rzeczy są identyczne, rozumiesz? Na No to przykład, jeśli rzeczy są identyczne, no to może zależy od sprzedawcy w takim razie. tak, nawet jeżeli ty nie widzisz sprzedawcy, to przez tą rzecz, którą on wystawia, na subtelnym poziomie ty z nim integrujesz się. Czyli ty wyczuwasz jego, rozumiesz? Nawet nie zdając sobie z tego sprawy. I dlatego ty od tego wybierasz, na przykład o ten fajny sklep. Tobie przychodzi na przykład tam paczka, ty rozpakowujesz, wow, fajnie zapakowano, wszystko jest ok. I ty już człowieka czujesz na wylot. Ty albo wracasz tam, albo nie wracasz. To jest to poznacie go po owocach, tak? Tak, to jest właśnie te wyczucie ludzi na wylot i to jest też element sukcesu albo porażki. Jeżeli ty czujesz, że ktoś po prostu coś się wepchnął tak na siłę, ty już tam nie wracasz. To wszystko ma krótkie nogi, kłamstwo ma krótkie nogi. I teraz obracając to wszystko, nawet te elementy, o których ja ci teraz powiedziałem, ty możesz wziąć ich wewnątrz siebie i już jest pretekst, co w sobie należy naprawić. Ale to jest interakcja z ludźmi. My jeszcze nie skończyliśmy o tym, o wielkości życzeń samych, bo stanęliśmy na tym, że ty chcesz pomagać komuś, ale nie da się z tego przeżyć. Otóż to zależy od twojego wewnętrznego wzrostu i rozumienia natury zjawiska. Zauważ, na przykład masz ogród. Na ogrodzie możesz posadzić drzewa owocowe, jabłonki, tam czereśnie. I również na ogrodzie mogą rosnąć jakieś tam trawa zwykła, nie specjalnie siewna, zwykła. Jakieś tam dzikie zioła i jeszcze coś. Pytania, co ty będziesz najbardziej priorytetować? Trawę, która gdzieś tam pod płotem rośnie, czy jabłonki i inne owocowe drzewa? No te owocowe drzewa, z których będę mieć owoce i to najpewniej te, których owoce najbardziej lubię. O to właśnie chodzi. To jest reguła, którą należy zastosować. W świecie komunikacji z ludźmi jest tak samo. Kiedy ty wybierasz aspekty płodów, ty powinnaś wybierać właśnie te, które ty lubisz, najbardziej dojrzałe, najbardziej wielkie. I tu jest plus to, co my mówiliśmy. Czyli to powinno jeszcze dodatkowo sprawiać radość innym. Tu dużo nie trzeba się martwić, bo jeżeli ty zaprezentujesz piękny owoc, a jest takie powiedzenie, że na każdej towar jest swój kupiec. Czyli to nie będzie pasować wszystkim, tylko wyodrębnionym osobom. Oni od razu to docenią, ale on musi być właśnie tobie miły. A teraz pytanie. Bo ty mówiłaś odnośnie swoich planów pomocy. Czy rzeczywiście ten tryb myślenia, który ty miałaś, tam pomocy, tam mówisz, że biedni i tak dalej, sprawia ci taką ogromną euforię i jest tobie tak bardzo miłe? No na ten moment, jak o tym myślę, to już nie aż tak bardzo. No właśnie. Właśnie. A teraz pytanie, a kto w ogóle tobie taką myśl posiał w głowie? Bo przecież ta myśl, jeżeli by się utrzymała się przez całe życie, to przez całe życie by żebrałaś na życie. Już nie ma mowy o rozwoju jakimś wyższym. A wiesz co, może to było po prostu z czasów, że ja sama byłam na poziomie takim niskim albo jeden poziom wyższym. Ale ktoś ci musiał to zasiać do głowy. To nie przyszło samo z siebie. Gdzieś u kogoś widziałaś, coś robiło na ciebie wrażenie, gdzieś była wywołana litość i tak dalej. To wszystko cnoty po nieczystej strony. To nie jest miłosierdzie. Rozumiesz? To jest... No rozumiem. No w takim razie to, co mówisz, trochę mnie napawa takim strachem, no bo jeżeli ta nieczysta strona ma tyle sposobów, żeby do nas dotrzeć, coś w nas wywołać, to skąd w takim razie brać
te właściwe, czy te szlachetne życzenia, które i nam się pozwolą rozwijać i rzeczywiście pomogą właściwym osobom, tak? Czyli tak jak już ustaliliśmy tym na naszym poziomie, najlepiej na naszym poziomie, tak. Ja ci już odpowiedziałem na to pytanie. To, co ty w drzewie, nie? Dlaczego lubisz te owoce, a nie inne? Po pierwsze, nie pójdziesz na kuszenie, że idź sobie tam do sąsiada, urwij zielonego, tylko to, co ty wewnątrz siebie czujesz, co jest miłe tobie, prawda? I robisz najpiękniejszym elementem, żeby było to również miłe innym. Ale bierzesz nie malutką część, a bierzesz właśnie ten najlepszy wewnętrzny owoc. Pamiętaj, że wszystkie aspekty na tym początkowym poziomie, oni zawsze zaczynają się od nieczystej strony. Zawsze. To nie to, że nieczysta strona jest tak silna. My żyjemy w systemie balansu dwóch sił. Rozumiesz? I dziecko, które rodzi się, ono jest całkowicie pod wpływem właśnie nieczystej strony. Żeby wykształciło się w nim w ogóle jakiekolwiek życzenie. Ale kiedy my mówimy nieczysta strona, to nie ma się na uwadze, że jakieś zło, agresja, absolutnie. To jest forma, która nie pozwala światłu rozprzestrzeniać się, czyli robizator. I to wpływa na świadomość człowieka. U człowieka rodzi się pragnienie, bo on tego pragnie, a on nie może osiągnąć. I jeżeli on zna metody i techniki, jak odwrócić stan umysłu, bo to też nie jest jednorazowo, że zrób tak i będzie dobrze. Widzisz, my tam na lekcjach zgłębiamy coraz głębsze rzeczy i ich jest coraz więcej, dlatego że świadomość ludzka jest przeogromna, a dusza w swojej ekspansji jeszcze większa jest. Dlatego, kiedy ty wybierasz rzeczy, które są miłe innym, to nieczysta strona nigdy nie będzie na ciebie miała wpływu. Ona ma tylko wtedy wpływ, kiedy ty myślisz o sobie i tak jak ty powiedziałeś, drobnymi aspektami, tam pomóż, ale ty wewnętrznie dobrze czujesz, że coś tu jest nie tak. Chciałoby to robić, ale widzę, że to nawet nie starczy mi na życie. Dlaczego? Bo to będzie wywołało ciągle w tobie cierpienie. A cierpienie to jest ciągle obniżenie. Rozumiesz? To nie jest wzrost, to nie jest podwyższenie, a powinno być odwrotnie. Każda twoja czynność powinna cię podnosić do góry. Nie martw się o tych biednych i innych. Są ludzie, ogromna ilość ludzi, które są do tego przeznaczone, żeby i temu, i wszystkich podnieść. Poza tym wszystko jest pod ścisłą kontrolą w ogóle duchowego światła, czyli Stwórcy. Więc samoistnie niczego się nie dzieje. Ty po prostu z tego całego oceanu różnych sił i energii wybierasz to, co tobie miłe, to, co ciebie napełnia bezpośrednio. Ty rozpoczynasz budować swój świat, swoje gniazdo, a tak określimy, z którego ty zaczynasz wyrastać. I co ty przyciągasz do tego gniazda, do tego świata, to tylko od ciebie zależy. Ty możesz przyciągnąć biedę, nędzę, upadek, brud, ale ty możesz również przyciągnąć obfitość, miłość, harmonię, błogość wewnętrzną. To wszystko zależy od ciebie, bo to jest oparte o życzenia, które ty de facto produkujesz albo będziesz produkować. A powiedz mi, bo chciałam wrócić do tego tematu, tak jak powiedziałeś o tam 25-letnim młodym człowieku, który już tam zarządza firmami i jest dużo dalej w tym duchowym rozwoju i dlatego jest właśnie dużo dalej, że to, co powiedziałeś już na etapie dzieciństwa, mógł budować lepsze kelim i czy to po prostu zależy od rodziców, czy właściwie od tej informacji, która do nas trafia na jakimś etapie. No bo tutaj ja zaczęłam się zastanawiać, skąd w takim razie brać te pomysły na lepsze życzenia, czy na takie szlachetne życzenia, które będą mnie rozwijały w górę. No jeżeli jak na razie to widać, że prędzej ta druga strona mi będzie podpowiadała taką drobnicę, to wiesz, czy to jest kwestia, czy to może wyjść tylko ze mnie, czy jednak to wymaga jakiejś informacji, którą muszę zyskać z zewnątrz? Nie. Po pierwsze, tego młodego człowieka to nie jest rozwój duchowy. Dobrze, żeby my określiliśmy, żeby nie było pomyłki. To jest rozwój kelim, życzeń. I
te życzenia formują się właśnie w dzieciństwie, od samego małego. Tak, rzeczywiście to jest duży wpływ rodziców i ich wykształcenia. Jeżeli zauważysz ciekawą rzecz, ludzie, którzy znajdują się na niższym poziomie ewolucyjnym, jak tylko dziecko się urodzi, od razu próbują wepchać jego gdzieś do przedszkola, do szkoły, żeby podalej z domu. A w wyższych, elitarnych rodzinach nikt dzieci do przedszkola nie oddaje. Dlaczego? Dlatego, że oni wiedzą, że do 7 roku życia to jest plastelina, z której lepi się przyszłość dziecka. Jeżeli ta plastelina zostanie nieodpowiednio ulepiona, nieodpowiednie informacje trafią do głowy i życzenia człowieka będą prymitywne, to dalej jemu dosyć trudno będzie. Dobrze, tak jak na przykład ty słyszysz to, co słyszysz, ale zdajmy sobie sprawę, że miliony ludzi nie mają pojęcia o tym. Im się wydaje, że no tak się urodzili się, tak musi to być. Nie musi być. Wszystko można odmienić w każdym kroku, ale to też potrzebuje określonego czasu. Teraz drugie pytanie, co ty pytałeś, skąd brać te życzenia? Wrócimy do początku naszej rozmowy, co ja ci mówiłem o wrażeniach. Każdy rodzaj wrażenia to jest wskazówka twojej duszy, na co warto zwrócić uwagę. Wrażenia. To nie znaczy, że ty musisz od razu to robić. To znaczy, że ta część, od której ty dostałeś wrażenia, kataloguje się w tobie wewnątrz, wchodzi w tak zwaną podświadomą wewnętrzną pamięć i później z czasem formują się globalne życzenia. Czyli jak na przykład, jeżeli dużo podróżujesz, przykładowo, oglądasz różne budynki, jesteś tam w różnych hotelach, no, w wielu miejscach, w wielu krajach, to teraz pytanie, wracasz na przykład do domu i masz kupić mieszkania. Na co ty będziesz się wzorować? No na pewno nie na jakichś najbardziej prostych, podstawowych, no tylko będę myśleć tymi kategoriami, co widziałam tam najlepszego w podróży. Tak, dokładnie. Rozumiesz, na czym polega? Że to, co stworzyło na ciebie wrażenie, kształci twoją rzeczywistość. Jest prosta zasada w systemie funkcyjnym, że osobowość kształci się przez towarzystwo, w którym ona się znajduje. Czyli kim się otacza ze wszystkich stron. Przykładowo, jeżeli by ciebie otaczały ludzie o bardzo wysokim intelekcie, tam biznesmeny, prezesy i tak dalej. Pytanie, czy ty by myślałaś w ogóle, miałabyś takie myśli, jak ty przeżyjesz tam kolejnych 10 lat? No nie. Nie. Otoczenie. A to znaczy, że my patrzymy na swoje otoczenie, myślimy, no tak, tu przyjaciele, tu tak fajnie jest, ale tu siedzisz z nimi i co? I oni takie same jak ty. I tak naprawdę myślicie, co macie zrobić i nic z tego nie wychodzi. Dlatego, że poziom myślenia identyczny. Więc co trzeba zrobić? Wprowadzić czystą wodę. Czyli wprowadzić taki rezonans, który będzie robić wrażenie. Kontakt z ludźmi jest bardzo istotnym elementem. Ale z drugiej strony to nie jest takie proste. Bo jeżeli człowiek znajduje się na określonym poziomie, wejść w komunikację z jakimś tam człowiekiem, który o 5-10 etapów wyżej stoi, nie jest łatwo. Ale możliwe. Kiedy? Kiedy z ciebie zaczyna objawiać się geniusz. Wiesz, co to jest geniusz? W każdej dziedzinie. No, można tak powiedzieć. W każdej dziedzinie. Jeżeli ty robisz coś, czego nie robią twoi znajomi, czego nie robią twoi bliskie, coś, co wpada w oczy, i to jest ta wielkość życzeń, o którym ja ci mówiłem. Ktoś myśli, jak urządzić mieszkanie, a ty myślisz, jak urządzić osiedle. Albo jak urządzić miasto. Inna kategoria myślenia. Na niższym poziomie myślisz, no ale co z tego, że ja myślę o całym mieście, jak z tego i tak nic nie będzie. Przy takim założeniu nie będzie. Ale jeżeli twoje założenie rzeczywiście jest głębokie, to ono ciebie automatycznie, czyli dusza poprowadzi cię do tych ludzi, którzy tym się zajmują.
i twój status zaczyna rosnąć automatem. Tak życzenia po prostu zmieniają, kształtują samych ludzi. Jeden myśli, jak przeżyć to z dnia na dzień albo z miesiąca na miesiąc, a drugi wyrzuca, nie wiem, miliony w prawo, w lewo. Jemu oni są niepotrzebne. On zajmuje się czymś innym zupełnie. A pieniądze tam do niego przepływają przy okazji. To jest ta różnica etapowości. I ja wiem, co ciebie interesuje. Czy można przeskoczyć te poziomy? Tak, można. Ale oni wymagają przesilenia. Czyli odstawienia swojej uwagi od tego, co cię obciąża i obniża i skupienia się maksymalnie na tym, co daje ci przyszłość i perspektywę. Tu ja ci powiem, że jest bardzo wyraźny sygnał duszy, kiedy ty myślisz o jakimś tam życzeniu, o jakichś projekcjach i patrzysz do przodu, prawda? Ty od razu intuicyjnie możesz czuć, czy to ma szanse w twoim wypadku na realizację, czy nie ma. Mózg może ci podpowiadać różnie. Nie, to nie dla ciebie. Ale jeżeli wnętrzem ty czujesz, że to by było dobre dla ciebie i teraz nie słuchasz mózg, nie słuchasz niczego, tylko dążysz do tego celu, odrzucając z siebie wszystkie ograniczenia, jakie tam jest, wszystkie tam drobnice, jak ty to nazwałaś. W tym momencie twoja rzeczywistość zaczyna się zmieniać. Ważne pamiętać, że ty nie zmieniasz świata. Ty budujesz swój indywidualny świat. Jaki jego wybudujesz, taki on będzie. Czyli tu właściwie, jeżeli tylko jestem naprawdę połączona z duszą, to wystarczy szukać czy tych ludzi wyżej, czy nawet takich projekcji, które robią na mnie wrażenie i tam nie ma ryzyka pomyłki. Nie ma takiego ryzyka, że będę żałowała za 10 lat. Nie ma ryzyka pomyłki, ale pod jednym kontekstem. To jeszcze my nie omawialiśmy, ale to jest jakby głębsza forma. Jeżeli ty zaczniesz stopniowo wykluczać z tego swoje ja chcę, czyli ten kierunek ku sobie, bo to tylko on zawęża wszystkie potencjały. Na początku to jest bardzo trudno zrobić, bo człowiek nie ma nic oprócz ja chcę. I on nie rozumie, jak inni ludzie mogą myśleć takimi globalnymi kategoriami, w ogóle nie myślą o sobie. Dlatego, jak ty zobaczysz nawet i w reklamach, wszędzie akcentują na samym człowieku. Ty musisz tu, musisz dobrze się odżywiać, musisz to. Czyli koncentracja na tobie jest. I to jest błąd. Dlatego, że im większa koncentracja na sobie, tym bardziej zawęża się możliwość realizacji. I odwrotnie, kiedy ty się otwierasz się, tak jak kwiatek, to otwarcie powoduje to, że twój świat zaczyna się rozszerzać. A co do tak zwanego żałowania, czy nie będę żałować, że coś świętego? Pytanie, skąd taki pomysł? Od czystej strony, czy od nieczystej? No, wygląda na to, że od nieczystej. No widzisz, nawet tu oni ci podpowiadają. I to jest właśnie ten balans, o którym ja wspominałem. A wiesz co, jeżeli ja miałam akurat taką historię i myślę, że nie tylko ja, ale to pewnie jest dość częste, że co prawda nie poszłam od razu do przedszkola, natomiast w mojej rodzinie nie było takich osób, które myślały szerokimi horyzontami, tylko no raczej dominowało gdzieś tam to, no żeby przeżyć. Ja nie mówię, że na jakimś bardzo podstawowym poziomie, natomiast w takich większych celach to zawsze było tylko tyle. I teraz, tak jak mówisz, no jak ja łączę te kropki, patrząc na swoją historię, to rzeczywiście wszystkie moje postępy dokonały się dzięki temu, że byłam w grupie ludzi, czy to rówieśników, czy później jakichś tam mentorów, którzy po prostu myśleli dalej i chcieli być, no na tamtym etapie to po prostu lepsi niż te inne osoby w szkole, czy w swoim wieku. No ale zastanawiam się, czy to jest tylko tyle, żeby być we właściwej grupie. Tak, na pierwszym poziomie to właśnie to jest klucz. A co potem?
Potem ty sama dobierasz sobie ludzi. Najpierw ty wchodzisz w rezonans, żeby ta grupa osób mogła podciągnąć ciebie do góry. Kiedy ty już stajesz, jak to się mówi, się na nogach i czujesz ten poziom, ty zaczynasz z siebie już emanować, to co my mówiliśmy, i dopiero ludzie zaczynają ściągać się do ciebie o podobnych rezonansach. Rozumiesz? Rozumiem. Ale ludzie nie pójdą do ciebie, kiedy ty wewnątrz jeszcze nie masz nic. Oni pójdą wtedy, kiedy ty zaczynasz emanować. A po czym poznam, że już stanęłam na poziomie tej grupy? Ty zauważysz sama. Ty będziesz czuć się, no weź prostą rzecz. Dawaj tak troszkę fantazję. Załóżmy, postanowiłaś nauczyć się malować obrazy. Jakie pierwsze kroki byś zrobiłaś? No pewnie poszłabym do malarzy, którzy już jeden obraz namalowali i robią to tak. No właśnie. Poszłabyś do malarzy, gdzie możliwe początkowo sprzątałabyś po nich, pomagałabyś im, ale przy okazji patrzyłaś, jak oni to robią. I to jest najlepsza forma nasiąknięcia energią tego człowieka. I po pewnym momencie, kiedy poziom nasiąknięcia jest wystarczający, ty byś na pewno dostałabyś doma płótno i zaczęłabyś sama to robić. Z automatu, bez szkoły, bez studia, bez niczego. I tu jesteś przekonany, że mogłabym być tak dobra jak oni? Mogłabyś nie tylko dobra, to wszystko zależy od życzenia. Ty mogłabyś znacznie lepsze niż oni. Bo to, co ty od niego wciągnęłaś, na przykład, jest twoim fundamentem, na którym ty dopiero będziesz budować swoje. Zawsze, jeżeli rzeczywiście czegoś chcesz się nauczyć i wchłaniasz od innego człowieka, to jest twój fundament, na tym się opierasz. Ty, jak powiedziałaś, ty teraz się opierasz się na tym, co wyniosłaś z rodziny, przeżyć. I to jest ten poziom, który przeszkadza ci funkcjonować ponad miarę. Ale twój mózg nie zawiera żadnych innych informacji, żadnych innych energii. Dlatego tu powiedziałaś, że były określone grupy, które podnosiły cię wyżej i ty byłaś z tego zadowolona. I tak samo działa to dalej. Żeby wyjść z systemu ograniczeń, ty zostawiasz jedno, wchodzisz w drugie. Ale kiedy twoja uwaga będzie przykuta do niższych poziomów, to tak naprawdę ty na tych poziomach możesz pozostać całe życie, które tak naprawdę minie bardzo szybko i ciągle będzie walka o tym i nadzieja, że może kiedyś, może coś, a później się zgodzisz i powiesz, że to jest taki los mój. Wszystko jest jedno wielkie kłamstwo. Los człowiek buduje sam. Nie no, to w tym momencie jednak wrócę do szukania tych grup, które windują mnie w górę. Ja myślę, że to jest najlepszy pomysł. Musisz znaleźć, ale pamiętaj, że najpierw oprzyj się o życzenie, co jest tobie miłe. Nie po prostu grup, a te, które rzeczywiście rezonują z tobą. Pamiętaj, że fałsz jest bardzo szybko wyczuwalny. Jeżeli w tobie będzie fałsz, ciebie po prostu nie zaakceptują tam i wszystko, ale jeżeli w tobie będzie prawda, to cię mogą wywindować z samego dołu na samą górę. No dobrze, dziękuję ci, Aleksandrze. Już mam tyle instrukcji, tyle wskazówek, co robić, że no teraz tylko iść i robić. No ja myślę, że przemyślisz sobie, przeanalizujesz wszystko, a następnym razem powiesz, co z tego wyniknęło z twoich przemyśleń. Bardzo chętnie. Mam nadzieję, że nawet się podzielę już nie tylko co wyniknęło z przemyśleń, ale też tym, co wyniknęło z działań. No to cóż, najlepszej tobie drogi i do usłyszenia na kolejnym naszym spotkaniu. Mam nadzieję, że będziesz już troszkę w innym punkcie widzenia, spojrzenia. Bardzo ci dziękuję i do usłyszenia.